strony Szapi i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Fajnie, że znowu wpadliście. Dzisiejszy filmik to jest taki troszkę story time, ponieważ przyznam szczerze, że nie ma rozmowy z kimś, kto faktycznie dowie się, że jestem cosplayerką i pyta się o taki jeden szczegół, który faktycznie powtarza się za każdym razem w każdym wywiadzie, czy w każdej właśnie rozmowie. To jest: jak zaczęła się twoja przygoda z cosplayem? I ja się już w sumie wyuczyłam takiej wyuczonej wersji, którą przekazuję większości dziennikarzy, czy komuś, kto tam się, wiecie, pyta mnie o te rzeczy. I faktycznie w paru zdaniach opowiadam początki cosplayowania u mnie. Ale to faktycznie jest duży skrót myślowy i ja mam naprawdę o wiele więcej do opowiedzenia. Więc uznałam, że w duchu tego 10-lecia cosplayu w tym roku dla mnie opowiem wam całą historię z tymi wszystkimi naprawdę upokarzającymi początkami i będzie troszkę śmiechu. Oficjalnie cosplayować zaczęłam w roku 2009. I to był pierwszy raz, kiedy faktycznie zrobiłam swój własnoręcznie wykonany kostium, który ubrałam na konwent Balkon 2019. To były konwenty jeszcze za starych, dobrych czasów w szkołach. One nazywały się właśnie balkony, ponieważ na nich odbywał się wielki bal imperialny i w ogóle cała impreza była w duchu takiej, wiecie, takiego imperium. Po prostu cała konwencja była świetnie wymyślona i osobiście bardzo cenię się z tymi konwentami. Tam poznałam wielu moich przyjaciół, z którymi trzymam się do dzisiaj i to były bardzo fajne, dobre czasy. Także jeżeli ktoś jeszcze pamięta czasy balkonów, to serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiam Starą Gwardię, trzymamy się mocno, ponieważ faktycznie te konwenty kiedyś miały taką magię, taki klimat, że tego ciężko jest poczuć teraz na teraźniejszych imprezach. Ja wiem, że brzmię jak taka babcia Czapi, która mówi, że a kiedyś to były czasy, a teraz to już nie ma czasów. Spokojnie, zdaję sobie z tego sprawę i nie mówię, że wszystkie imprezy tak mają. Ale faktycznie w porównaniu do imprez kiedyś, kiedy faktycznie ludzie bardzo się męczyli nad tymi konwencjami właśnie konwentu, gdzie było czuć ten klimat, te całe pomysły, ta cała otoczka, ludzie przebrani konwencyjnie, to było coś. Teraz jest bardzo ciężko to znaleźć na wielu konwentach i bardzo za tym tęsknię. No ale czemu o tym mówię? Chcę tylko o tym wspomnieć, ponieważ mój pierwszy kostium, jaki wybrałam, był właśnie pod konwencję Balkonu i była to suknia balowa. Byłam wielką fanką i ciągle jestem wielką fanką gry Odin Sphere i uznałam, że to jest czas, żeby jakby ziścić moje marzenia i zrobić strój Gwendolyn. Ale prawda jest taka, że faktycznie to był mój pierwszy raz, kiedy wykonałam swój własny kostium, ale to nie był pierwszy raz, kiedy spotkałam się z zjawiskiem cosplayu. I żeby o tym porozmawiać, musimy się jeszcze troszkę bardziej cofnąć w przeszłość. Ja wiem, że to są w ogóle już odległe czasy, dinozaury biegają, ale nadążajcie, naprawdę warto. I tak docieramy do 2006 roku na konwent Unicon. To był konwent w Rzeszowie i to był mój pierwszy konwent, na jakim kiedykolwiek po prostu byłam i pojechałam. Pamiętam, że pojechałam tam z moją kuzynką i z moją koleżanką. Było to w sumie nasz pierwszy raz chyba ever na konwencie. Zabrali nas się rodzice samochodem, no i też nie było dość daleko, ponieważ ja wtedy mieszkałam w Jaśle i to była godzinka drogi autem od Rzeszowa. Pojechałyśmy na jeden dzień i dla mnie to był po prostu kompletny nowy świat. Słuchajcie, naprawdę stoiska, w ogóle anime wypalane na płytkach, które się kupowało, żeby móc w ogóle oglądać anime w domu. Tak, to były aż tak stare czasy. Ogólnie właśnie panele, stoiska. Ja byłam tak zakochana w tym wszystkim, że po prostu nie wiedziałam świata poza tym konwentem. A tak swoją drogą to pamiętam, że poszłam wtedy na swój pierwszy panel rysunkowy do Jena, który też jest moim dobrym kolegą, także w ogóle wow, nie? Mózg rozwalony, jak się potrafią ludzkie ścieżki w ogóle złożyć w jedno, także super fajna sprawa. I również na Uniconie pamiętam, że moja koleżanka zaciągnęła mnie do sali gimnastycznej, bo dział się jakiś cosplay. I ja myślę, że dobra, no o co chodzi, nie? W ogóle byłam tak zakochana w tym konwencie, że chciałam zobaczyć wszystko, co tam się dzieje. No i oczywiście poszłam. I powiem wam szczerze, weszłam praktycznie tylko do drzwi i moim oczom ukazał się najdziwniejszy w ogóle obraz, którego wtedy nie rozumiałam, nie wiedziałam, co się dzieje i dlaczego ci ludzie są tacy dziwni. Pamiętam, że była tam Sakura z Naruto, która miała włosy z różowej bibuły. Oczywiście do pary miała Naruto z włosami ze szczotki. Była jakaś laska, która miała postać z anime, która miała biust zrobiony z balonów. Ja tam stałam i nie wiedziałam, co się dzieje. Nie trudno się więc domyślić, że wyszłam z tej sali z przekonaniem, że ci ludzie nie są normalni. Fajnie było, ale nara.
I troszkę z takim przekonaniem właśnie wyjechałam z tego konwentu, kompletnie cosplay mnie nie złapał, uznałam, że to jest zbyt dziwne dla mnie, ja w ogóle nie wiem co się dzieje i zagłębię się jednak w to rysowanie, na czytanie mang, na oglądanie anime i przez takie 3 lata żyłam sobie w takiej, wiecie, swoim świadku pod tytułem manga i anime, a reszta fandomu to dziwne sprawy. I pamiętam, że był jeden konwent, na którym faktycznie zobaczyłam, że cosplayerzy zaczynają wyglądać fajnie. Te stroje zaczęły być ciekawe, zaczęły być coraz lepiej zrobione, coraz bardziej ciekawe, pojawiły się właśnie pierwsze peruki, soczewki i to było dla mnie coś, co naprawdę sprawiło, że zaczęłam dostrzegać, że to nie są tylko dziwni ludzie w perukach z bibuły, tylko faktycznie za tym jest więcej pracy w kostiumie niż faktycznie to się może wydawać. Zainspirowana tym, że cosplay faktycznie się rozwija, uznałam, że też chcę być częścią tego, zwłaszcza, że moi znajomi, których poznałam przez te 3 lata, również zachęcali mnie do jakichś grupek cosplayowych. I stało się, zamówiłam razem z moją kuzynką nasze pierwsze stroje z anime Bleach. I uznałam, że skoro wtedy miałam jeszcze długie brązowe włosy, które sięgały mi tam, wiecie, do pośladków, uznałam, że to jest super sprawa, mam idealne włosy na Yoruichi. Teraz o tym myślę, to widzę tyle pomyłek w moim toku rozumowania, ale tak. Więc wzięłam moją kuzynkę, która uznała, że ona będzie Hitsugayą, bo ona po prostu kochała Hitsugaya. I stwierdziłyśmy, że zamawiamy stroje od Chińczyków z eBaya. To był ogólnie pierwszy raz, kiedy kupowałam cokolwiek na eBayu. Moja mama w ogóle myślała, że Chińczyki nas ukradną nam kartę kredytową, w ogóle wyczyszczą jej konto. Standard, ale spokojnie jakoś się udało. Uprosić ją również o to, żeby nam właśnie tej karty użyczyła. No i również z kuzynką kupiłyśmy sobie te pierwsze stroje. Nie dość, że przyszły z cłem, to jeszcze śmierdziały jak jasna cholera. Naprawdę teraz to te stroje pachną fiołkami, do tego, co dostałyśmy wtedy w tych dawnych latach od tych Chińczyków. One się ogólnie rozpadały, były totalnie niedopasowane do naszych sylwetek. Musiałam je jakoś, wiecie, zwężać agrafkami, bo też nie wiedziałam, jak się szyje. W ogóle kosmos! Ale to nic nie było ważne, ponieważ my byłyśmy tak strasznie zajarane, że będziemy mogły się przebrać za nasze ukochane postacie z tego anime. Także jak pomyślałyśmy, tak zrobiłyśmy, zabrałyśmy całą grupę z Bleacha na konwent o nazwie Dojiko. Ja troszkę pamiętam ten konwent jak przez mgłę i przyznaję, że te zdjęcia, które wam teraz pokazuję tutaj gdzieś, to jest jedna z najbardziej wstydliwych rzeczy, jaką się dzieje na internecie, ale hej, każdy gdzieś zaczynał, także proszę was bardzo, oto ja, piękna Chappie. Pamiętam również, że na tym konwencie ogólnie konkursy cosplay to była i ciągle jest trochę taka, wiecie, najbardziej popularna atrakcja całego konwentu i sala gimnastyczna, w której odbywał się ten konkurs cosplay, był po prostu przepełniony. Po prostu kolejka ciągnęła się przez całą szkołę i nikt nie mógł wejść. Frustracja cosplayerów i publiczności była tak ogromna, że w pewnym momencie ktoś stwierdził, że ma w dupie cały ten konkurs i idziemy na podwórko przed szkołę, żeby tam występować. W ogóle kto by teraz o tym w ogóle pomyślał w tych czasach, nie? Bo kiedyś to praktycznie było, chuzia, no Juzia, idziemy i tak ktoś przyjdzie nas oglądać. I faktycznie większość cosplayerów faktycznie wyszła na to podwórko. Zrobiliśmy jakąś, nie wiem, improwizowaną scenę, jakieś prezentacje, których nikt praktycznie nie słyszał, bo musieliśmy krzyczeć, bo nie było mikrofonu, nie było świateł. W ogóle wow, jakie to były czasy! Przyznam, że po tym doświadczeniu, mimo tego, że świetnie się bawiłam z moją grupą znajomych, to uznałam, że to chyba jednak nie jest dla mnie i znowu odłożyłam cosplay na bok. Do czasu, kiedy zobaczyłam kolejne konkursy cosplay, ponieważ zawsze chciałam je oglądać i zawsze lubiłam patrzeć na piękne stroje i zobaczyłam faktycznie, jak cudowne kostiumy robią inne osoby. Pamiętam, że był taki jeden konwent, chyba też jakiś balkon, gdzieś tam właśnie w Bytomiu, gdzie zobaczyłam grupę z Hetalii w właśnie strojach bardziej odświętnych i pamiętam tam, że Kairi założyła naprawdę, zrobiła oczywiście też, piękną suknię, która tak bardzo mi zainspirowała, że sama uznałam, że to jest ten czas, kiedy chcę się nauczyć sama szyć. Pamiętam, że tę decyzję podjęłam jakoś właśnie podczas wakacji i spędziłam całe 2 miesiące na szyciu mojej pierwszej sukienki Gwendolyn z Odinsper. Uczyłam się na takim strasznie starym łuczniku, który do tej pory jeszcze mi służy czasem, kiedy jest mojej babci i tam coś muszę przeszyć. Także faktycznie bez nich bym naprawdę nie była w stanie w ogóle załapać, co mam robić i jestem im strasznie wdzięczna, że chciała mi w tym pomóc.
Początki były strasznie trudne, ponieważ nie miałam pojęcia, z czego się szyje, jakie materiały powinnam użyć, jak uzyskać taki efekt pufiastej spódnicy, jak miała moja postać. I naprawdę te 2 miesiące, mimo tego, że pewnie bym teraz uszła tą sukienkę w tydzień, teraz siedziałam praktycznie codziennie i myślałam, szukałam materiałów i rozkminiałam, jak mogę to zrobić. Zamówiłam również swoją pierwszą perukę z eBaya i ona sama była straszna. Ja wyglądałam w niej strasznie, bo kompletnie jej nie podcięłam i miałam włosy po prostu do nosa. Kosmos! Ale nie macie pojęcia, jak dumna i szczęśliwa byłam wtedy. Pamiętam również, że swoją broń zrobiłam z karnisza i ten kryształ na czubku zrobiłam z takich, wiecie, pudełek, jak są śniadaniówki plastikowe. To po prostu wycięłam kształt kryształu, skleiłam go klejem na ciepło i to był po prostu mój masterpiece. Byłam z siebie taka dumna, że normalnie dumna i blada. Oczywiście nie byłam osobą, gdy mnie wciągnęła w ten projekt mojej koleżanki, także wzięłam moją koleżankę Natalię, przebrałam ją za mojego Oswalda i tak wystąpiłyśmy na scenie balkonu. I to była jedna z najbardziej upokarzających scenek, jaką kiedykolwiek wykonałam. Przyznam szczerze, ponieważ po pierwsze bazowałyśmy ją na piosence Katy Perry. Tak, to były te czasy. Po drugie, bazowałyśmy ją również na charakterach naszych postaci, których nikt chyba tak naprawdę nie zna, ponieważ Odin Sphere nigdy nie było i chyba ciągle nie jest popularne w Polsce, także po prostu wyszły jakieś 2 postacie, które się do siebie przekomarzały na scenie. I nikt nie wiedział, co się dzieje. Ja również chyba też do końca nie wiedziałam, co ja robię. A co mi tam? Jeżeli już kompromituję, to kompromituję się na całego. Tu mam gdzieś wkleję kawałek tej prezentacji, jeżeli ją oczywiście znajdę na moim dysku, ponieważ to jest złoto. No i oczywiście nic nie wygrałyśmy, no bo ciężko było, gdybyśmy wygrały w tych strojach. Ale ja byłam tak ucieszona i tak zajarana na punkcie tego, co zrobiłam. Tak byłam z siebie dumna. Zwłaszcza, że później jeszcze poznałam na zdjęciach Studio Zachora, których do teraz się z nimi bardzo przyjaźnię i to było po prostu moje pierwsze spotkanie z cosplayem, z cosplayerami. Fajnie się właśnie zakumplowałam z tymi ludźmi i tak bardzo mnie to wciągnęło i tak bardzo czułam się, nie wiem, doceniana i chciana wśród tych ludzi, że stwierdziłam, że też chcę być częścią tego społeczeństwa. Wiele osób, które poznałam na moich pierwszych konwentach, jak na przykład właśnie Kairi, czy Studio Zachora, czy nawet mojego obecnego chłopaka, to są ludzie, z którymi naprawdę trzymam kontakt i trzymam te więzi przez wiele, wiele lat i nie wydaje mi się, żebyśmy szybko zerwali te znajomości. Cosplay strasznie łączy ludzi. Ja naprawdę uważam, że to jest jedno z takich najbardziej przyjaznych i fajnych, rozwijających hobby, jakie istnieje. Nie dość, że przez cosplay możemy nauczyć się naprawdę wielu technik. Od malowania, szycia, makijażu, perukarstwa, robienia sobie zdjęć, robienia zdjęć innym, występów na scenie. Jak również możecie poznać naprawdę wspaniałych, kreatywnych ludzi, których możecie się wiele nauczyć albo zostać ich przyjaciółmi. Ja kompletnie nie żałuję, że wtedy wsiąkłam w cosplay i do tej pory jestem w tym, co robię. Nie wiem, czy będę robić to całe życie, ale bardzo dobrze wspominam te 10 lat. Uważam, że cosplay to było coś, co wyciągało mnie z najbardziej, wiecie, ciemnych i depresyjnych momentów mojego życia. To było coś, co sprawiało, że odrywałam się od tej smutnej rzeczywistości i mogłam zagłębić się w tym, co lubię, w tym, co kocham. Jestem chyba tak głęboko w tym hobby, że troszkę się nawet identyfikuję przez tą szapi, którą jestem. Oczywiście poza cosplayem i poza tym wszystkim, co tu widzicie, jest ta Ola, która żyje swoim życiem, ale faktycznie nie potrafię sobie wyobrazić siebie bez kostiumów i bez tego, co robię na co dzień. Także chciałabym, żeby to wideo było troszkę takim pozytywnym przesłaniem do Ciebie, widzu. Jeżeli zastanawiasz się, czy zacząć cosplay, czy sobie poradzisz, czy to ma sens, czy to jest dla Ciebie, słuchaj, spróbuj. Po prostu spróbuj. Zapewniam Cię, że absolutnie nikt od samego początku nie miał pojęcia, co robi. Nie wiedzieliśmy, jak się coś robi, jak się robi te kostiumy, jak się przygotowuje do konkursów, jak się jeździ na konwenty. To wszystko przychodzi z czasem. I mam nadzieję, że ten filmik trochę Wam uzmysłowił i pokazał na moim własnym przykładzie, jak naprawdę Wasze podejście do cosplayu może się zmienić od niezrozumienia kompletnego fenomenu po miłość. No bo hej, życie jest tak krótkie, że aż szkoda nie spróbować wszystkiego, co tylko się da. Także mam nadzieję, że spróbujecie i widzimy się już niedługo na jakimś konwencie razem. A ja się tylko czuję nieco bliższa Wam, bo poznaliście właśnie wszystkie moje najbardziej upokarzające sekrety i zdjęcia. Także mam nadzieję, że się Wam podobało.
Jakbyście chcieli usłyszeć więcej takich historii ode mnie, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach na dole, napiszcie, o czym byście chcieli posłuchać, czy może jakieś historie z mojego życia, czy jakieś najbardziej śmieszne cosplayowe wpadki. Mam tego masę i chętnie się tym podzielę. A na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i słuchanie mojej historii. Tutaj macie więcej moich filmików, jak na przykład jakieś tutoriale czy vlogi, a z tej strony możecie subskrybować lub zostać moim patronem na Patronite. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa! Buźka!